Jest mi niezmiernie miło powitać Was wszystkich dzisiaj w siedzibie Media4You w Łodzi. Ja nazywam się Radek Opałko i w Media4You odpowiadam za sprzedaż i ekspansję zagraniczną. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby podyskutować troszkę o cross-borderze. Podyskutować tak naprawdę z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony z punktu widzenia menedżera, który na co dzień zajmuje się wprowadzaniem marki na rynki zagraniczne, a z drugiej strony z punktu widzenia eksperta, który pomaga różnym organizacjom w ekspansji zagranicznej. Także bardzo miło mi powitać moich szanownych gości. Dagmara Olesz-Miącz. Cześć, dzień dobry. Dyrektor e-commerce marki Tatum, marki, która prowadzi sprzedaż online już chyba w ponad 20 krajach. Zgadza się. I Olga Pijanowska, cross-border manager, e-commerce manager w firmie Makes You Local, firmie, która zajmuje się wprowadzaniem brandów na rynki zagraniczne, ale także ekspert z ramienia Izby Gospodarki Elektronicznej, a także szefowa grupy cross-border. Zgadza się. Dzień dobry, bardzo mi miło. Aż się zapowietrzyłem. Szanowne Panie, w pierwszej kolejności bardzo dziękuję za to, że mimo napchanych kalendarzy udało się przyjechać fizycznie. Przełamujemy troszkę ten postpandemiczny schemat spotkań, kamerka, monitor, także moje uszanowanie. A przechodząc do meritum, cross-border tudzież handel transgraniczny, no jest to pojęcie, które ostatnimi czasy jest odmieniane chyba przez wszystkie możliwe przypadki. Jest to coraz bardziej naturalny kierunek dla polskich firm z uwagi na stagnację, jaka panuje na naszym rynku, związana z różnymi aspektami, takimi jak inflacja, wojna w Ukrainie i inne. Według raportu Izby Gospodarki Elektronicznej wśród przepytanych firm ponad 60% deklaruje chęć pójścia ze swoimi towarami poza granice kraju. No i teraz na wstępie mam takie pytanie, no bo każdy menedżer mierzy się teraz z tym aspektem, na co zwrócić uwagę, jak się do tego przygotować, jakie aspekty, jakie kryteria trzeba wziąć pod uwagę, więc chciałbym prosić, żebyście tutaj troszkę powiedziały, jak to wygląda z Waszej strony. Może Olga zacznij. Jeszcze raz wszystkich witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo często, jak spotykam się z firmami, które planują ekspansję, pokazuję im taki graf, który ma na celu zwizualizowanie tej drogi, jaką powinni przejść, zanim rozpoczną sprzedaż na rynkach zagranicznych. Pierwszym elementem jest ta decyzja, więc w mojej ocenie jest to rzeczywiście najważniejsze, aby dobrze podjąć tę decyzję, aby przede wszystkim też zastanowić się, czy jesteśmy gotowi na tą ekspansję. Czy jesteśmy gotowi? No tutaj należy sobie samemu odpowiedzieć, czy czujemy się na tyle stabilnie na rynku rodzimym i możemy sobie pozwolić na dalsze inwestycje, tym samym dalszy rozwój. Na jaki rynek się zdecydować? Tutaj już sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, możliwości jest wiele, tak samo jak wiele jest krajów na świecie. I tu mamy pewne podpowiedzi. Może już teraz otrzymujemy jakieś zamówienia z zagranicy, więc powinniśmy sprawdzić, czy są to rodowici mieszkańcy, czy Polonia mieszkająca w tym kraju. I jak już będziemy bliżej tego kraju docelowego, to oczywiście zbadać potencjalną konkurencję, z którą przyjdzie nam konkurować, sprawdzić, jakie mają płatności, możliwości dostawy, jak się promują. Oczywiście też poznać naszych przyszłych klientów, sprawdzić, jakie mają tendencje zakupowe. Wszystko po to, aby nas mniej zaskoczyło w momencie, kiedy już wystartujemy z tym sklepem na tym nowym rynku. Ale wiem, że podejścia są różne. Stopniowa ekspansja, czy też wejście naraz na kilka rynków. Co jest dla kogo? Jesteś w stanie tak troszkę podpowiedzieć menedżerom, którzy być może nas słuchają? Ja zazwyczaj polecam, aby zacząć od jednego kraju, szczególnie jeśli nie mamy doświadczenia. Jeśli to jest ten pierwszy kraj, to może lepiej zacząć nawet od takiego kraju, który jest mniej wymagający, też tańszy, bo oczywiście będziemy popełniać błędy i te błędy będą nas mniej kosztować, jeśli wybierzemy mniej wymagający rynek. Często spotykam się z tym, że właśnie firmy nie mające doświadczenia myślą o ekspansji na rynek niemiecki. Wtedy sprawdzam, czy zdają sobie sprawę z tego, jak to jest wymagający kraj. Tam sam marketing, Google Adsy są 2-3 razy droższe, bardzo duża konkurencja, silna pozycja Amazona, więc może lepiej na ten pierwszy rynek wybrać mniejszy kraj, przejść przez tą całą ścieżkę i jak już zdobędziemy to doświadczenie, wtedy ewentualnie wrócić do kraju bardziej wymagającego, jakim są rynki na przykład skandynawskie czy wspomniane Niemcy. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, wszystko zależy od tego, jak się czujemy, jakie mamy możliwości, czy współpracujemy z kimś, kto będzie nam w tym pomagał, czy za wszystko chcemy odpowiadać samodzielnie. No, pojawiło się hasło Amazon, to mi się naturalnie od razu rodzi pytanie, no bo strategii ekspansji możemy mieć różne. Niektórzy robią to przez marketplace'y, inni od razu decydują się na własny sklep. Jak byś sugerowała, co dla kogo, w jakiej sytuacji
Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko należy analizować indywidualnie ze względu na to, jaki asortyment sprzedajemy i również do jakiego kraju chcielibyśmy się wybrać. Wspomniane Niemcy, tam rzeczywiście ten Amazon jest dość silny, więc jeśli stwierdzimy, że to jest bardziej produkt, kategoria, która odpowiada ofercie, którą prezentuje Amazon, może na rynek niemiecki wejdźmy przez marketplace, a w Rumunii czy w krajach bałtyckich wystartujmy z własnym sklepem. Tak więc niestety nie mogę teraz powiedzieć jednoznacznie. Wszystko trzeba sprawdzić indywidualnie. No tak, bo tam dochodzi dużo aspektów. Kwestia wysyłki, kwestia logistyki, Oczywiście. fulfillmentu, czy dropshipping, czy nie. Także wiele tych aspektów pewnie trzeba rozważyć, zastanawiając się. Tak, dodatkowo jeszcze mamy sklep producentów, którzy oferują duży asortyment, znaczy duże gabaryty, więc w tym przypadku rozpoczęłabym analizę od sprawdzenia potencjalnych partnerów tutaj, którzy świadczą usługi logistyczne, bo to będzie kluczowe. W przypadku tych mniejszych przesyłek może nie ma to aż tak dużego znaczenia, jeśli mówimy o krajach ościennych. No tak, bo też na tyle, na ile się orientowałem, są takie aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę, że w niektórych krajach na przykład dyskwalifikuje się, jeżeli wysyłka nie dojdzie w 24 godziny, tak? I chyba to wszystko trzeba uwzględnić, jak się planuje takie działania. Jak najbardziej, dlatego jak najlepiej zbadać potencjalną konkurencję, sprawdzić jak oni to robią, jaki jest czas dostawy, jakie płatności oferują i sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie im dorównać. Jasne. No, brzmi jak dość spora analiza, pewnie też długotrwała. Tak, dlatego jeśli sami nie możemy odpowiedzieć na te wszystkie pytania, to też poświęćmy więcej czasu na tę analizę, bo ona jest kluczowa. Może zasięgnijmy pomocy ekspertów. My akurat jako Makes You Local też przygotowujemy takie tak zwane market scany, które są bardzo pomocne, ale też w ramach takich darmowych konsultacji, mając kolegów, którzy pracują na co dzień z tych naszych lokalnych biur, jestem w stanie udzielić odpowiedzi na wiele z tych takich początkowych pytań. Jasne, no dobrze, jeżeli samemu się nie czuje takiej mocy, tudzież sprawczej, tudzież takich kompetencji, dobrze jednak sięgnąć po porady takich ekspertów. A ja pytanie przekieruję do Dagmary, bo Wy już jesteście, tak jak wspomniałem, na ponad 20 rynkach. Jak to u Was wyglądało? Co decydowało, że akurat te konkretne rynki wybraliście na początku, a potem sukcesywnie dodawaliście kolejne? To zupełnie różnie wygląda jakby w kontekście tego, że my sprzedajemy za granicę poprzez nasz e-shop własny, jak i poprzez marketplace. Moja osobista przygoda ze sprzedażą transgraniczną zaczęła się 2 lata temu, więc jakby krótko po pandemii. I faktycznie mocno i długo zastanawiałam się, który ten kraj będzie pierwszym na mojej liście. I ja wyszłam od takiego modelu zastanawiania się właśnie, jakie zasoby już mamy wewnątrz organizacji do tego, żeby zminimalizować potencjalne koszty, zminimalizować ryzyka i faktycznie, żeby to nie wyglądało tak, że skaczę, kolokwialnie mówiąc, na główkę, tylko żeby zrobić to po prostu w miarę bezpiecznie, z głową, żeby nie wymagało to jakiejś bardzo rozdmuchanej inwestycji, ale bardziej na zasadzie jakby takiego testu i takiego procesu. Więc też oczywiście kusiły nas Niemcy i bardzo mocno sprawdzałam jakby na ile jest to możliwe, ale tak jak powiedziała Olga, jakby ta weryfikacja chociażby, nie wiem, kosztów marketingowych w branży odzieżowej, także na przykład, nie wiem, takich kwestii związanych na przykład ze zwrotami, które mają bardzo duże znaczenie, a rynek niemiecki charakteryzuje się bardzo dużym jakby tym procentem zwrotów, więc gdzieś właśnie taka głęboka analiza, przygotowanie takiego porównania budżetowego między różnymi rynkami, wcelowało właśnie w rynek czeski, zwłaszcza, że my jesteśmy firmą, która działa w modelu omnichannelowym. Na rynku czeskim mieliśmy już salony, więc też widziałam to jako pewną taką przewagę i wsparcie w tym, żeby rzeczywiście wejść na taki rynek, w którym nie jesteśmy zupełnie anonimowi, tylko już gdzieś budujemy swoją pozycję i rozpoznawalność naszej marki. Tak, czytałem case'y, że dużo firm miało takie sytuacje, że chociażby właśnie polityka zwrotów nie została należycie przeanalizowana. Okazywało się, że koszt wysyłki ponownej i darmowego teoretycznie zwrotu potrafił wywalić całkowicie biznesplan takiego przedsięwzięcia, więc doskonale to rozumiem. Tak podpytam troszkę z ciekawości, jakbyś mogła się podzielić swoimi doświadczeniami. Macie taki kraj, który okazał się dla Was jakimś takim miłym zaskoczeniem, albo w drugą stronę, mimo jakichś tam prognoz i analiz wykonanych, gdzieś coś poszło dużo gorzej? Jakbyś mogła troszkę poopowiadać?
Czechy są dla mnie o tyle miłym zaskoczeniem, że te początki jakby naszej ekspansji były bardzo trudne i faktycznie ja wyznaczyłam sobie jakieś określone cele, takie sprzedażowe, marżowe i tak dalej. No i to nie jest tak, że otworzyliśmy się jakby na ten rynek, rozpoczęliśmy jakieś działanie marketingowe i nagle wszystko nam wybuchło i wielki sukces, tak? Więc faktycznie no, kilka ładnych miesięcy trwało to, aby rozeznać jakby co musimy poprawić, co musimy zrobić, to jak duży wpływ ma na przykład pozycjonowanie organiczne i że jest to faktycznie proces, że to nie jest jakby wejście tu i teraz i game changer taki na już, tylko faktycznie jest to jakby, to musi się wpisywać w taką strategię długoterminową. Wyzwaniem dla mnie na pewno jest rynek rumuński. Myślę, że ma olbrzymi potencjał i absolutnie nie poddaje się, natomiast jest to taki rynek, który wymaga na pewno bardzo głębokiej analizy z naszej strony, bo nie realizujemy w tej chwili tych celów, które ja sobie założyłam. Co prawda mamy jakby pewne elementy takie techniczne też i które wiemy, że w jakiś sposób nas ograniczają, więc mamy, powiedziałabym, plan na to, co zrobić, żeby było lepiej, ale widać na przykład bardzo duże różnice, jak tak sobie porównuję właśnie Czechy, Słowację, Rumunię, to te zachowania konsumenckie i oczekiwania klientów są zupełnie różne. Tak, bo często są różne takie aspekty specyficzne danego kraju, bo na tyle, na ile ja tam się orientowałem też, słuchając różnych wypowiedzi ekspertów, no Rumuni są w ogóle specyficzni, nie mają tam, łącznie z tym, że mają swoje własne walentynki, inne modele zakupowe, jeśli chodzi o Black Friday i tak dalej. Myślę, że to chyba wszystko właśnie powinno być przeanalizowane, no plus bardzo silna pozycja Yamaga, nie? Który jest tam dominującym marketplace'em i też trzeba się pewnie głęboko zastanowić, czy przez eMAG, czy jednak ze swoim własnym sklepem. Natomiast to, co się tutaj przewinęło i tu bym chciał pociągnąć ten temat, no to jest słowo proces, tak? Bo być może trzeba by troszkę słuchaczom przybliżyć, jak to wygląda, bo pojawia się słowo lokalizacja, które bardzo często jest mylone po prostu z tłumaczeniami. Teraz jak wygląda ten proces? Olga, jakbyś mogła nam opowiedzieć, jak wygląda taki wzorcowy proces pełen lokalizacji i dlaczego nie możemy powiedzieć, że postawić znaku równości, że lokalizacja to równa się tłumaczenie? I zanim odpowiem na Twoje pytanie, to jeszcze tak nawiążę do tego, co powiedziała Dagmara, bo rzeczywiście Czechy to jest drugi chyba w kolejności po rynku niemieckim taki bardzo popularny kierunek. I tutaj też jakby uznanie dla Was, że sobie tak świetnie radzicie, bo niewiele osób wie, że Czechy mają bodajże ponad 55 000 sklepów internetowych, więc mimo, że to jest rynek tak bliski naszemu i konsumenci wydają się tak podobni też do konsumentów polskich, to rzeczywiście tam ta konkurencja jest olbrzymia, bo w Polsce mamy tyle samo mniej więcej sklepów, mimo że jesteśmy kilkukrotnie większym rynkiem. A Rumunia to też, tak jak powiedziałaś, to z kolei kolejny taki może minus albo utrudnienie, to też płatności za pobraniem, prawda? Tak. Tam jest taka tendencja, bardzo często kupuje się kilka podobnych produktów w różnych sklepach za pobraniem i oni odbierają tylko jedną przesyłkę, więc tam rzeczywiście również powinniśmy pomyśleć o sprawdzonych takich usługach zwrotu, czy mieć partnera, który nam w tym pomoże. Wracając do lokalizacji, lokalizacja to proces tak naprawdę przystosowania sklepu do potrzeb oraz warunków danego rynku oraz jego kultury e-commerce'owej. I tak jak wspomniałeś, bardzo często jest lokalizacja mylona z tłumaczeniem. Jednak tłumaczenie to jest taka dla mnie usługa bardziej, która powinna być wykonywana w przypadku tłumaczeń jakichś pism urzędowych bądź opisów technicznych czy jakichś prac naukowych. W lokalizacji sklepu, stron internetowych chodzi o coś zupełnie innego. Tak naprawdę musimy stworzyć wrażenie, że ten sklep jest przetłumaczony w taki bardzo naturalny sposób, więc jest dużo więcej aspektów marketingowych niż w zwykłym tłumaczeniu. Powinniśmy sugerować się tym, jakie są tendencje zakupowe na danym rynku, czyli dopasować się też do specyfiki klientów. W Niemczech ten język zazwyczaj jest bardziej formalny, w Czechach czy na Słowacji już mniej. Tak więc lokalizacji jest wiele więcej takich aspektów, które mają znaczenie kluczowe. I tutaj też jest bardzo dużo błędów, niestety, na tym etapie, ponieważ tłumaczymy sklep 1:1, a to niestety się nie sprawdza. No tak, no bo też się spotkałem z takimi podejściami, że wrzućmy przez Google Translate i zobaczymy, bo to najwyżej będziemy zmieniać. No bo też, nie ukrywajmy, firmy często szukają oszczędności, tak? I twierdzą, po co będziemy brać profesjonalne biuro tłumaczeń, jak przecież już jest
ChatGPT, chociażby teraz, czy DeepL, czy Google Translator. No a potem niestety są tego efekty. A w waszym przypadku, Dagmara, powiedz mi, bo to brzmi jak taki skomplikowany proces, jak to było u was? Ile można powiedzieć, że tak mniej więcej zajmuje czas takiego inkorporacji jednego kraju? No bo ja oczywiście wiem, jak to wygląda od strony technicznej, no bo współpracujemy tutaj przy budowie systemu, natomiast cały taki proces, jakbyś tak oceniła średnio? To zależy, o czym mówimy, bo dla mnie jakby największym wyzwaniem było dostosowanie systemu i takie, powiedziałabym, funkcjonalne, techniczne, bardzo technologiczne aspekty. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z tłumaczeniami, czy z organizowaniem logistyki, biura obsługi klienta, to myślę, że to jest kwestia między 2-3 miesiące, w której jesteśmy w stanie jakby taki proces sobie rzeczywiście zorganizować. Więc pierwszy raz oczywiście jest najtrudniejszy i to jest jasne, że wtedy jakby przy tym rynku czeskim trwało nam to trochę dłużej. Natomiast w tej chwili myślę, że na kolejny rynek byłabym w stanie wejść w ciągu 2-3 miesięcy od strony właśnie tych tłumaczeń czy tej lokalizacji. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że wejście jakby na te kolejne rynki, no to one wymagają jakby też naszej atencji. To jakby to się tam nic nie dzieje samo. W związku z tym my na pewno będziemy zmieniali jakby tą strategię i w tej chwili będziemy dużo już odważniejsi, powiedziałabym, bo mamy doświadczenia i wiemy już, jak to robić. Natomiast no, na tamten czas to faktycznie było bardzo dużym wyzwaniem. No wszystko też zależy od strategii podjętej, nawet w kontekście, nie wiem, logistyki, tak? Czy wszystko wysyłamy z magazynu w Polsce, czy otwieramy magazyny na miejscu. Później z tymi wszystkimi aspektami musicie się mierzyć, tak? Tutaj my, tak jak powiedziałam, mamy jakby tą strategię, że zarówno jakby wychodzimy z tą ekspansją zagraniczną poprzez nasz e-shop własny, jak i poprzez marketplace'y. I ja bym powiedziała, że one się bardzo ze sobą jakby różnią, dlatego że jakby e-shop jest taką naprawdę długofalową, powiedziałabym, strategią i to jest coś, co pozwala nam zdecydowanie bardziej budować w ogóle taką naszą świadomość marki, taką obecność jako brand w ogóle na danym rynku. Zupełnie inaczej wygląda to na marketplace'ach, gdzie mamy no, mocno ograniczone, powiedziałabym, możliwości chociażby zaprezentowania marki wśród konkurencji, więc no, dla nas jakby optymalnym modelem jest właśnie prowadzenie zarówno jednego, jak i drugiego sposobu jakby na tą ekspansję, bo realizuje to wtedy zarówno te nasze cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Jasne, kwestia też specyfiki rynku, gdzie co lepiej się sprawdzi zapewne. Czy na Czy ja pewno. mogę tutaj zadać jeszcze pytanie? Tak. Oczywiście. Bo jestem ciekawa, czy wy wchodząc na te rynki jednocześnie startujecie z marketplace'em i z własnym sklepem, czy to jest taka decyzja, strategia, która jest obrana wcześniej i analizujecie rynek i jesteście pewni, że to jest rynek pod marketplace? Jeżeli chodzi o marketplace, no to u nas przede wszystkim też znaczenie ma to, na jakich marketplace'ach jesteśmy, bo my nie wybieramy sobie marketplace'u po to, żeby być na marketplace'ie, tylko rzeczywiście dbamy o to, żeby to były marketplace'y, które no, w jakiś sposób już nas też pozycjonują i żeby to były marketplace'y, które no, najlepiej, jeżeli rzeczywiście specjalizują się w fashion. Czyli taki dodatkowy kanał sprzedaży. Dokładnie. I tutaj jakby my poszliśmy rzeczywiście no, szeroko, powiedziałabym, jeżeli chodzi o wybór tych krajów chociażby na Zalando, bo też zależało nam oczywiście na dywersyfikacji pewnych ryzyk, więc trudno było nam powiedzieć od razu rzeczywiście, który ten kraj będzie najlepszym, więc tutaj no, otrzymaliśmy też wsparcie jakby naszego partnera, dzięki któremu udało się zaatakować rzeczywiście większość tych rynków europejskich. No tutaj akurat przedziłaś moje pytanie, bo kolejną kwestią, którą chciałem poruszyć, właśnie są ryzyka. Jak wygląda analiza ryzyka? Jakie ryzyka bierzecie pod uwagę, analizując wyjście na kolejne kraje? Czy to się da jakoś zebrać w jakąś grupę? Czy każdy kraj jest specyficzny, ma swoje własne ryzyka? Jak byś to oceniła? Trochę powiedziałabym, że znaczy tak, ryzyka nigdy się zupełnie jakby nie pozbędziemy, tak? I to jest tak, że jakby no, każda nowa rzecz to jest kwestia jakby wychodzenia ze strefy komfortu, a komfort to jest coś, co najbardziej ogranicza jakikolwiek rozwój, tak? Więc na pewno to ryzyko będzie, natomiast staramy się oczywiście ograniczać te ryzyka poprzez dobre przygotowanie, poprzez dobre rozeznanie jakby tematu, poprzez analitykę, poprzez stworzenie właśnie dokładnych, powiedziałabym, takich plików budżetowych.
i przyglądamy się temu, co po prostu jest, tak? Więc zasadniczo jakby w tej chwili my nie mamy jakby takich doświadczeń, gdzie mogłabym powiedzieć, że któryś rynek był na tyle ryzykowny, czy okazał się jakby na tyle nieskuteczny, że powinniśmy jakby z niego wyjść, tak? Więc są kraje, w których rzeczywiście idzie nam zdecydowanie lepiej i tutaj poprzez marketplace na pewno, nie wiem, rynek niemiecki jest takim wiodącym rynkiem. Natomiast są też, mówię, kraje, na których być może jakby skala tej sprzedaży w tej chwili nie jest jakoś bardzo duża, ale staramy się rzeczywiście jakby rozeznawać temat, rozeznawać to, w jaki sposób jakby klienci się zachowują, czym właśnie te rynki różnią się między sobą, po to, żeby rzeczywiście przygotowywać też na przykład na tej podstawie te kolejne rynki do takiej ekspansji poprzez nasz e-sklep. Czyli jak rozumiem, bo wspomniałeś, że na razie nie było takiej sytuacji, żeby to ryzyko zwyciężyło, czyli na razie nie mieliście takiej sytuacji, że w pewnym momencie stwierdziliście, nie, ten kraj jest zbyt ryzykowny, odpuszczamy? Nie. To tylko gratuluję. Nie, no tak jak powiedziałam, no to zależy, czy kraj, to nie do końca tak, bardziej Rynek. na zasadzie sposób na dany rynek, tak? Bo tak jak powiedziałam, w kontekście na przykład rynku niemieckiego, jeżeli mówimy o e-shopie, zdecydowanie, no to był rynek, który ani nie był na tamte moje, nie wiem, siły, doświadczenie, ani na tamtą naszą sytuację, nie wiem, gdzie po pandemii wiadomo, że firma gdzieś tam musiała wygrzebać się chociażby, nie wiem, z konieczności odsprzedaży bardzo dużej ilości stoku, więc tam jakby to ryzyko było na tyle duże, że nie zdecydowaliśmy się na to, aby działać i rozbudowywać jakby ten kraj właśnie w e-shopie własnym. Natomiast na tyle zależało nam na tym, żeby rzeczywiście mimo wszystko przetestować te działania, że zdecydowaliśmy się na wyjście właśnie poprzez marketplace. No, jasne, bo to właśnie o to mi chodziło, żeby zastanowić się, na czym tak naprawdę trzeba się skupić, bo tutaj, jak zauważyłeś, obie zresztą już niemiecki rynek jest dość specyficzny i wyjście od razu z własnym sklepem niekoniecznie jest najlepszą opcją. Szukamy sposobu bardziej, tak? Że jakby no to jest trochę tak, że też mówi się, że jakby niemożliwe nie istnieje, czy że niemożliwe jest do tego momentu, kiedy ktoś czegoś nie zrobi, tak? No oczywiście, tak jak powiedziałam, my staramy się, jakby bardzo mocno dbamy jakby też o to, żeby ten nasz biznes był rentowny. W związku z tym faktycznie mocno przygotowujemy się do tego, w jaki sposób dany rynek podbić. Super. Mimo jednak takiego dobrego przygotowania, bo tutaj sobie omówiliśmy cały proces przygotowania, analizy, proces już lokalizacji, analiza ryzyka, niezależnie od tego, często zdarzają się błędy, tak jak już tutaj też Olga wspomniałaś. Miałem okazję uczestniczyć w Twojej ostatniej prelekcji właśnie na temat błędów. Może byś tak w skrócie podzieliła się z nami, jakie najczęściej błędy są popełniane przez sklepy, bo pewnie interesuje to słuchaczy, jak wchodzą, bo jedni robią to w sposób bardziej uporządkowany, a mimo tego nie wystrzegają się błędów. Inni idą na przysłowiowy żywioł, więc siłą rzeczy biorą to, wkalkulowują sobie. Jakbyś tak troszkę opowiedziała, z jakimi błędami się stykaliście, jak pomagaliście klientom z nich wychodzić? Niestety błędy się pojawiają prawie zawsze, mniejsze bądź większe, na każdym etapie. Na każdym etapie tego procesu możemy mieć super start, zrobić pierwsze bardzo dobre wrażenie, a później się coś pojawi, co nas zaskoczy i tutaj niestety popełnimy jakiś błąd. Na pewno takie najczęściej popełniane błędy to jest właśnie troszeczkę, odniosę się do tego, co mówiła Dagmara, czyli nieodpowiednie zbadanie i nieodpowiedni wybór tego rynku, na którym chcielibyśmy wystartować ze sklepem. Późniejszy etap, czyli źle przeprowadzona lokalizacja. Tutaj to, o czym mówiłam wcześniej, błędy tłumaczeniowe, niezadbanie o odpowiednie formy dostaw czy płatności, błędy w walucie czy płatnościach również, niezbadanie lokalnych przepisów czy regulacji. To są chyba takie najczęstsze błędy, które zazwyczaj pojawiają się na początku, jak nie mamy jeszcze tego doświadczenia. I rzeczywiście nasi klienci, którzy już wchodzą na któryś rynek z kolei, drugi, trzeci czy 10 nawet, to tych błędów jest coraz mniej. Więc to wszystko praktyka i doświadczenie. Tak jak Dagmara powiedziała, pierwszy rynek najtrudniejszy, potem już, nie chcę powiedzieć, że z górki, bo każdy kraj ma swoje wyzwania, ale zakładam, że chyba jest troszkę łatwiej. Ja też patrzę od strony software'owej, bo w tym akurat my się specjalizujemy, to też ten pierwszy proces zawsze jest najtrudniejszy, bo trzeba to wszystko przygotować, odblokować, kolejne to już z założenia są odrobinę chociaż powtarzalne. Tutaj się pojawiało też hasło już parokrotnie marketing i tutaj zastanawia mnie też i chciałem doprecyzować, jak wyglądają kwestie marketingowe, czyli promocji na danych rynkach, czy strategie, które tam są podejmowane, mogą być, nie wiem, kopiowane z tego, co robimy na rodzinnym rynku, czy to musi być w jakiś sposób
dostosowywane. Dagmara, jak to u Was wyglądało? No bo to już o kosztach rozmawialiśmy, że koszty trzeba uwzględnić, tak? Że różne kraje, różne rynki mają różny poziom kosztów marketingowych. Więc to na pewno też jest jakiś aspekt. A jak pozostałe kwestie? Oczywiście jakby w pierwszej kolejności staramy się w jakiś sposób przełożyć nasze doświadczenia z rynku polskiego na rynki zagraniczne. Natomiast tutaj też jest duża różnica między e-sklepem a marketplace'ami, bo możliwości też są zupełnie inne. W przypadku e-shopu to rzeczywiście w pierwszym momencie rozeznajemy te kanały, te źródła jakby ruchu, i które już znamy, w których się gdzieś tam specjalizujemy. No i staramy się jakby wykorzystać tą naszą wiedzę. Natomiast no to nigdy nie jest tak, że można sobie przełożyć 1:1 i będzie dokładnie jakby taki sam efekt, bo to jest jakby działamy w zupełnie innym jakby otoczeniu i zupełnie inaczej prowadzimy te działania w momencie, kiedy wiemy, że na rynku czeskim czy na rynku słowackim ten brand już jest też rozpoznawalny i też możemy na przykład uderzać właśnie do tego klienta, który gdzieś tam nas już zna, widział nas chociażby właśnie w galeriach handlowych czy w salonach, na zupełnie inaczej tam, gdzie wiadomo, że jakby jesteśmy zupełnie nowi, nikt o niczym nie wie i tak naprawdę też musimy na przykład zwrócić uwagę na to, żeby informować klienta nie tylko w kontekście tego, jaki mamy produkt, jaką mamy kolekcję, ale na przykład też właśnie jakim e-commerce'em jesteśmy, jakie mamy jakby zalety, że jesteśmy bezpieczni, że oferujemy formy płatności, formy dostawy, które są lokalne, że można się z nami skontaktować rzeczywiście w języku lokalnym, więc wymaga to rzeczywiście jakby też takiej pewnej specyfikacji i no jest też faktem to, że na tych różnych rynkach są różne preferencje, jeżeli chodzi o te kanały takie marketingowe, powiedziałabym. Widzimy bardzo dużą jakby taką rozbieżność, powiedziałabym, chociażby w tym, jaka jest reaktywność, nie wiem, na social mediach między rynkami, tak? I na co klienci jakby reagują. Więc testy, tak? Bez tych testów się po prostu nie da i no bardzo często jest tak, że zaczynamy rzeczywiście z jakimś tam opracowaną pewną taką strategią, natomiast no musimy ją w trakcie cały czas przemodelowywać, żeby dostosowywać się faktycznie do tego, na co klient reaguje, co jest mu potrzebne, a nie to, co nam się wydaje. W Waszym przypadku myślę, że też duże znaczenie ma ta fizyczna obecność, bo jednak w wielu krajach macie swoje fizyczne sklepy, to też pewnie bardzo pomaga. No, chociażby polityka zwrotów, gdzie można przyjść i te produkty fizycznie w sklepie zwrócić. Tak? Oczywiście, że tak. Omnichannel jest absolutnie siłą, więc tam, gdzie te salony mamy, jest nam zdecydowanie łatwiej. Co nie znaczy, że nie będziemy próbować także tam, gdzie nas nie ma. No za marketingiem oczywiście idzie też analityka. Jak to wygląda? Na co Twoim zdaniem trzeba zwrócić największą uwagę? O czym nie można zapomnieć? Jak dobrze mierzyć efekty tych działań? Ta analityka też bardzo różni się między e-shopem a marketplace'ami, dlatego że w e-shopie ta analityka mocno skupia się, powiedziałabym, na kliencie, na zachowaniach konsumenckich. W momencie, kiedy analizujemy sprzedaż taką produktową, skupiamy się bardziej na grupach asortymentowych na przykład, a w marketplace'ach to jest zdecydowanie wyjście już od samego produktu, od pojedynczego produktu, gdzie ze względu chociażby na to, że my korzystamy też z fulfillmentu naszych partnerów, musimy bardzo dokładnie pilnować rotacji, pilnować marżowości i tam ta analityka jest, powiedziałabym, głębsza, znaczy schodzi rzeczywiście do poziomu jakby takiego poszczególnego produktu. A z kolei jakby marketplace nie dają nam wielu takich informacji, które pozwalają nam rzeczywiście śledzić takie konkretne zachowania, na przykład konsumenckie. Więc to się jakby bardzo różni. Natomiast zarówno w jednym, jak i w drugim jakby tym kanale sprzedaży oczywiście bardzo dokładnie analizujemy nasze działania performance'owe. One muszą być po prostu skuteczne i zależy nam na tym, żeby były jak najbardziej efektywne oczywiście. No i też to, co podkreślałaś, omnichannel. Podejrzewam, że też można znaleźć punkt styku i też zależność od tego, jak performuje i e-shop, i sklep stacjonarny, w zależności od tego, czy jedno i drugie jest obecne Oczywiście, na rynku, że tak. Oczywiście, że tak. No w tym też budujemy naszą siłę. Super. Czyli tak, no mamy przygotowanie, mamy proces, omówiliśmy sobie ryzyka, błędy, marketing, analitykę. Z mojego doświadczenia obserwuję takie sytuacje, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, z różnymi klientami, że czasami bywa tak, że sklep decyduje się, już wchodzi, przeprowadza wszystko prawidłowo. Jest ten inicjalny boom, mamy sukces, ale nagle zaczyna spadać, tak? Nie wiem, konkurencja zaczyna wygryzać, ciężko jest utrzymać inicjalny poziom i pytanie, jak temu zapobiegać? Co robić, żeby utrzymać ten wzrost i ustabilizować swoją pozycję na danym rynku?
To jest rzeczywiście trudne i no niestety cały czas musimy obserwować naszą konkurencję, obserwować rynek i przede wszystkim zwrócić uwagę też na naszą lokalną obsługę klienta. O tym jeszcze nie wspomnieliśmy tutaj. Tak jak zawsze mówię, lokalna obsługa klienta jest bardzo ważna, ale w przypadku nowych rynków może jeszcze ważniejsza, ponieważ jest to taka pierwsza informacja zwrotna od klientów, od kupujących na temat tego, jak postrzegają nasz sklep, nasze produkty. Więc tak naprawdę traktujmy tą obsługę klienta nie tylko i wyłącznie jako taki kanał do kontaktu z naszymi odbiorcami kupującymi, ale też jako taki sposób na dowiedzenie się więcej na temat tego, co możemy poprawić. I odpowiadając na Twoje pytanie, to ja bym się rzeczywiście na tym skupiła. Czyli jeśli widzimy, że jest bardzo dużo zapytań o jakąś konkretną kwestię, no to zróbmy coś wewnętrznie, żeby to zniwelować, żeby w kolejnym miesiącu tych problemów było mniej, żeby skupiać się na tym, aby rzeczywiście ta obsługa klienta generowała bardziej sprzedaż, niż odpowiadała tylko na pytania i problemy kupujących. Tak, ale do tego to też ważny aspekt, którego nie poruszyliśmy. Faktycznie ta obsługa klienta w wielu krajach musi być w języku danego kraju, bo no, przynajmniej Francja jest takim krajem, gdzie oni preferują, Niemcy chyba też. I nawet my. Zacznijmy od nas. To niestety tak jest, że po pierwsze to jest jakieś większe zaufanie, prawda, do sklepu. Jeśli widzimy polski numer telefonu, mamy możliwość porozmawiania na czacie w języku polskim, możemy zadzwonić i porozmawiać też w języku polskim, to rzeczywiście to jest jakieś dodatkowe zaufanie. A po drugie, no rzeczywiście, nawet w takich krajach jak rynki skandynawskie, gdzie ta znajomość angielskiego jest bardzo wysoka, to też preferują komunikację w języku lokalnym, więc musimy na to zwrócić uwagę i to też jest często popełniany błąd, czyli sklepy gdzieś tam inwestują w lokalną stronę internetową, w tłumaczenia, w marketing, a uważając, że zaczynają od jakiejś mniejszej skali, czekają z tą lokalną obsługą klienta do powiedzmy tego 3., 4. miesiąca, a to wrażenie, ten początek jest tak naprawdę najważniejszy. No tak, bo nie każdy się zdecyduje, zwłaszcza, że jeżeli potraktujemy faktycznie obsługę klienta jako coś, co ma nam służyć zebraniu informacji zwrotnej, tak? No bo jeżeli jestem zdeterminowany, nie wiem, kupiłem produkt, nie podoba mi się, chcę go oddać, no to zadzwonię i porozmawiam chociażby po angielsku, tak? Żeby się dowiedzieć, jak te pieniądze odzyskać, tak? Natomiast nie będę skory do tego, żeby się dzielić opiniami, jak mi się podoba sklep, no chyba, że już naprawdę emocje sięgną zenitu, ale to chyba nie do końca o to chodzi, więc... Tak jak zresztą pewnie pamiętasz na konferencji kilka dni temu, wspominałam o takim hiszpańskim sklepie, który bardzo lubię z czasów jeszcze jak mieszkałam w Hiszpanii i oni weszli niedawno do Polski, mają kilka butików stacjonarnych i mają też sklep internetowy. Tak z ciekawości weszłam zobaczyć, jak ta strona wygląda. No, tłumaczenie zostawia wiele do życzenia, no ale powiedzmy, to nie było najważniejsze. Ale nie jak AliExpress. Nie. Od razu wiedziałam, że tłumaczenie było tylko i wyłącznie automatyczne. Tak jakby tutaj też uważam, że to jest ważne, żeby optymalizować koszty i wspierać się tym tłumaczeniem maszynowym, ale te najważniejsze treści powinny być sprawdzone jeszcze przez native'ów. Więc pewne opisy może kategorii rzeczywiście możemy zostawić przetłumaczone przez automat, bo nie ukrywajmy, one są głównie pod jakieś tam kampanie, pod słowa kluczowe, ale te ważniejsze elementy strony powinny być przetłumaczone przez osobę lokalną. No i wracając do tego sklepu, poza tym, że to tłumaczenie nie było do końca poprawne, takie naturalne, to też oferowali obsługę klienta w języku angielskim. Należało zadzwonić na numer hiszpański, a później gdzieś tam wchodząc dalej, to jeszcze zauważyłam, że ewentualna wysyłka zwrotna miałaby się odbyć na adres hiszpański, też oczywiście na własny koszt. Więc wiedząc, że dokładnie ta sama marka jest na Zalando, to tak naprawdę nie kupiłabym u nich. Wybrałabym się albo do tego sklepu stacjonarnego, ale akurat w mieście, gdzie mieszkam, ich nie ma. Kupując przez internet na pewno byłoby to Zalando. No bo Zalando znam, wiem, że jest to sprawdzona forma dostaw, ewentualne zwroty, z tym nie ma żadnego problemu, płatności też takie, do których jestem przyzwyczajona, więc to jest rzeczywiście bardzo ważne. Tak, to wszystko zależy też od branży i od typu produktu, bo jeżeli mamy do czynienia z produktami, które są, nie wiem, łatwo podrabialne, tudzież mamy problem z kwestionowaniem, może Zalando nie spodziewałbym się, żeby miało w swojej ofercie produkty podrabiane, ale już inne marketplace'y to się zdarza,
Więc mimo wszystko ludzie i tak szukają tego sklepu firmowego, żeby mieć pewność. Wiem, że chyba Niemcy tacy są, że wolą nawet zapłacić, nie wiem, 20% drożej, ale kupią w sklepie danej marki, zwłaszcza jeśli to jest marka niemiecka, żeby mieć pewność, że tak, to jest to nie jest żadna tam podróbka z Chin i tak dalej. Tak. Więc Też, to też jest kwestia determinacji klienta i typu produktu, jaki sprzedajemy. Zgadza się. Też na Zalando i na innych marketplace'ach mamy tylko część asortymentu. Jak wychodzi jakaś nowa kolekcja, to zazwyczaj to jest sklep stacjonarny i dopiero za jakiś czas Zalando, bądź na Zalando znajdziemy tylko jakiś tam odłamek, więc często sprawdzam sklepy własne, ale jeśli nie ma takiej możliwości, żeby tam kupić, bądź nie czuję zaufania, no to wtedy rzeczywiście wybieram marketplace. Jasne, zależy czego szukamy Zgadza się. i co jest w tym konkretnie potrzebne. Dagmara, u Was, z tego co pamiętam, była troszkę inna sytuacja. U Was nie było takiego boomu, tylko stopniowe wchodzenie rynek po rynku. No my jesteśmy jakby w tej jeszcze chyba szczęśliwej sytuacji, że my rzeczywiście nie zatrzymujemy się i jesteśmy cały czas na takiej mocnej fali wzrostu, więc bardzo ładnie skalujemy jakby tą naszą sprzedaż zagraniczną. Natomiast no też rzeczywiście jest tak, że my jakby do pewnego momentu jakby traktowaliśmy to rzeczywiście też i jeszcze traktujemy jako taki proces nauki. I no w tej chwili jesteśmy oczywiście dużo bardziej odważni i myślę, że w przeciągu 2 lat no mamy zdecydowanie jakby takie odważniejsze plany, jeżeli chodzi o naszą ekspansję zagraniczną i nie tylko. Natomiast no, gdzieś w naszej świadomości jest to, że my myślimy o tej takiej strategii długofalowej, długoterminowej jako o procesie, więc zależy nam nie tylko, żeby sprzedać tu i teraz, nie wiem, pozbyć się tu i teraz tylko i wyłącznie stoku, ale też właśnie dbać o ten cały nasz wizerunek, budować jakby nasz brand i sprawiać, że rzeczywiście będziemy jakby taką najbardziej lubianą polską marką. Czyli długoterminowe budowanie świadomości marki, tak? Tak. Ale czujesz to, bo czytałem ostatnio raporty Basewinkera, które pokazywały, że marki, które zdecydowały się na cross-border, dużo szybszą dynamiką się rozwijają. I pytanie, czy ty czujesz, że ten moment, kiedy postanowiliście wyjść na zagranicę, to był taki moment, który sprawił, że marka mocno ruszyła do przodu? Oczywiście, że tak. No, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Wolałem się upewnić. Na koniec mam takie pytanko, ponieważ wielu e-commerce menedżerów, w tym takich, z którymi ja rozmawiałem, no jednak mimo wszystko ma sporą obawę przed tym natłokiem, przed tą ilością zadań. Jakbyś miała tak podpowiedzieć, trochę zachęcić, jakie lekcje dla siebie, tudzież dla firmy, w której pracuje, może taki e-commerce menedżer wyciągnąć z udziału w takim projekcie, z udziału w takim procesie, z kierowania takim procesem? Tak jak powiedziałam, ja w ogóle zaczęłam od tego, żeby gdzieś weryfikować te nasze zasoby własne, ale także no, bardzo ważne jest to też, jakich partnerów sobie dobierzemy, tak? Czy ten partner jakby realizuje nam tylko i wyłącznie usługę, czy jest też takim partnerem, który dostarczy nam informacji, dzieli się jakby swoją wiedzą w zakresie na przykład działalności danego rynku, który jest w stanie coś podpowiedzieć, do którego możemy się zwrócić rzeczywiście z jakimś takim konkretnym zapytaniem. No bo to jakby rzeczywiście powoduje, że czujemy się zdecydowanie dużo pewniejsi siebie, tak? I no, żadna marka, która jest jakby producentem, tak jakby na przykład odzieży, nie specjalizuje się we wszystkim, tak? Nie jest specjalistą logistycznym, nie jest specjalistą w zakresie księgowości i tak dalej. I tym specjalistą być nie musi. Natomiast ważne jest to, żeby rzeczywiście poszukać takich zaufanych partnerów, którzy będą nas wspierać w tej ekspansji zagranicznej. Generalnie jakby też rozmawiać rzeczywiście w środowisku o tym, co się dzieje, bo ja też bardzo chętnie jakby korzystam w tej chwili z networkingu i dostarcza to też mi bardzo dużo jakby takich informacji, ale też buduje taką pewność siebie, że wszyscy mamy jakieś problemy, że wszystkim zdarzyły się jakieś błędy, a da się. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, buduje sieć kontaktów, tak, z których można skorzystać również w innych okazjach i w innych okolicznościach. Zdecydowanie. A ty, Olga, masz jakieś wskazówki dla menedżerów, którzy obawiają się udziału w takim procesie? Tak, myślę, że jeśli się obawiają, to powinni poświęcić rzeczywiście jak najwięcej czasu na ten pierwszy etap, czyli na przygotowanie się do wyjścia na ten rynek zagraniczny, jeśli już wiedzą na jaki. Jeśli nie, to też powinni wrócić, zastanowić się, który rynek byłby dla nich, dla ich produktów najlepszy. Zadać sobie szereg pytań, znaleźć na nie odpowiedzi jeszcze zanim wejdą na ten rynek, żeby ich rzeczywiście dużo nie zaskoczyło. No i taka druga ważna lekcja, nie przekładać 1 do 1 tego, co się zrobiło w Polsce, co nawet odniosło sukces w Polsce, bo niestety każdy rynek i wszyscy lokalnie kupujący, lokalna kultura e-commerce'owa w każdym kraju jest tak naprawdę inna.
No i pamiętajmy też oczywiście, że tak jak w Polsce budowaliśmy jakby te nasze biznesy przez lata, tak no trudno spodziewać się, że wejdziemy na nowy rynek i od razu jakby będziemy na tej samej skali jakby sprzedaży czy w ogóle tego naszego biznesu, więc trochę cierpliwości trzeba też mieć. Cierpliwości, ale też trochę wiary w siebie, bo myślę, że już powoli wychodzimy z tego pokolenia, które czuło kompleks przed Zachodem i patrzyło na ten Zachód jako na to coś nieosiągalnego, jako coś dużo lepszego i że my tu w Polsce to, a na Zachodzie to tamto. Myślę, że już nie odstajemy, a wręcz nawet wyprzedzamy Zachód w niektórych aspektach. Tak więc nasze pojawienie się tam jest jak najbardziej czymś naturalnym, myślę. I też w drugą stronę, bo też pewnie tutaj, Olga, masz doświadczenie, że dużo firm z kolei z Zachodu czy z zagranicy ogólnie zaczyna postrzegać Polskę jako dobry kraj zbytu i ten cross-border niekoniecznie musi się odbywać w kierunku Polska, inne kraje, ale też z innych krajów do Polski, Tak. bo to też obserwuję, że dość intensywnie to się Tak, dzieje. ale właśnie odnosząc się do tego, co powiedziałeś, nie powinniśmy czuć żadnych kompleksów, ponieważ z drugiej strony, czyli ja o tym dobrze wiem, bo moi koledzy jakby zajmują się dokładnie tym samym co ja, tylko że na swoich rynkach. Polska dla wielu tamtejszych firm nie jest atrakcyjna, właśnie dlatego, że jest wyzwaniem. Mhm. Mamy dobrej jakości usługi, jesteśmy bardzo rozwinięci technologicznie, atrakcyjni cenowo, mamy szereg firm, które są producentami i tak naprawdę wchodząc do Polski z zewnątrz też nie jest łatwo. I to właśnie dlatego, że jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym. Oczywiście też Allegro troszeczkę tutaj to Właśnie utrudnia. miałem to powiedzieć, że jak ktoś jest przyjrzony do Amazona, no to w Polsce musi niestety zmierzyć się z czymś innym, tak? Tak, tak. Moim zdaniem łatwiej jest polskim firmom wychodzić na rynki zagraniczne niż w drugą stronę. Rozwijamy się, tak? Jesteśmy rynkiem cały czas rozwijającym się. No i tym optymistycznym akcentem byśmy dzisiaj zakończyli nasze spotkanie. Mam wrażenie, że dotknęliśmy tylko wierzchołka góry lodowej, ale z każdego z tych aspektów można by zrobić pewnie osobny podcast. Dziękuję bardzo za udział, za zwiedziny w naszym biurze, że mogliśmy sobie na spokojnie porozmawiać. Ja z mojej strony dodam tylko, że ten podcast jest odcinkiem specjalnym, natomiast na naszej stronie dostępny jest cykl podcastów iTemat na dziś, gdzie moja koleżanka Iza rozmawia z szerokim gronem specjalistów, dostarczając ogrom wiedzy. No a jeżeli masz firmę i chciałbyś wyjść na rynki zagraniczne, zapraszam do kontaktu. Namiary na mnie są w sekcji kontakt na stronie media4u.pl. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękujemy za zaproszenie.